Na dobry początek 3 sprawy, a potem to chyba nam już pójdzie z górki. Po pierwsze, to miał być film dla dzieci. No i jest, ale tylko do połowy, bo przy szablonach trzeba trochę dokładności i przyda się mama, babcia, tata albo po prostu ktoś dorosły. Druga sprawa, dodatkowe dziurki są fantastyczne, bo do dziurki można przywiązać coś pięknego, a jak wiadomo, to dodatki robią robotę. I to o dodatkach to była 3. złota myśl na dzisiaj. Możemy zacząć film. A na dobry początek, jak zwykle, trzeba przemalować bombkę na biało. Można tak jak ja gąbeczką i chyba tak jest najprościej, można pędzlem. Po wysuszeniu bombka jest szorchata, więc ją szlifuję i przelatuję białą farbą jeszcze raz. A to jest uroczy papier ryżowy, który znakomicie pasuje do moich bombek dziurką. To znaczy każde zwierzątko pasuje wymiarem, więc jeżeli musicie wybrać tylko kilka, jeżeli nie możecie użyć wszystkich, to jest wielki ból, bo trzeba się na coś zdecydować, no i ta decyzja wcale nie jest łatwa. Zwierzątka można wyciąć, ale nie ma sensu męczyć się z nożyczkami, lepiej wyrwać i tak tych brzegów papieru ryżowego nie będzie widać. Przyklejam klejem do decoupage, smaruję bombkę, przykładam papier, a potem jeszcze raz papier klejem przesmarowuję od góry. Klej ma niezbyt ładny połysk, a przynajmniej mi się ten połysk nie podoba, więc gdy wszystko wyschnie, bombeczki przymalowuję lakierem akrylowym matowym. Farba niebieska, biała oraz pędzelek gąbkowy. Moja niebieska jest taka nie do końca niebieska, jest taka troszkę zgaszona, więc bardzo pasuje do moich rysunków. Jeżeli nie macie takiego niebieskiego, to wystarczy dodać kropelkę szarego i już wszystko do siebie będzie pięknie pasowało. Jasnym kolorem zrobiłam pierwszy przelot bombki i w tej chwili mamy taką delikatną, błękitną ramkę. Nawet nie staram się, żeby ona była jakoś super równa, bo potem na tej ramce będę malowała albo robiła śnieżynki przez szablon, więc tych wszystkich niedomalowań naprawdę nie będzie widać. A teraz drugi przelot ciemniejszą farbą. I teraz uwaga, bardzo ważny, bo tą ciemną farbą przelatujemy tylko brzegi, nie wchodzimy do środka bombki. I pocieniowana bombka powinna wyglądać tak. Myślę, że całkiem fajnie. Możemy dodać kokardki, koraliki i już jest super. Ale jeżeli macie biały żelopis, a jak nie macie, to on jest oczywiście u nas w sklepie Inspirello, można po prostu domalować gwiazdki. I wtedy nasza bombeczka prezentuje się tak. Myślę, że całkiem fajnie i można na tym skończyć, ale jeżeli męczy Was talent i chcecie, żeby zwierzątko miało takie gwiazdki 3D, to potrzebny jest szablon. Oprócz tego jakaś pasta, szpatułka oraz brokat, bo na święta fajnie, gdy się wszystko pięknie błyszczy. Troszkę się rozpędziłam z filmem dla dzieci, bo ta część to już chyba nie jest dla dzieci, ponieważ bombki są malutkie i odbicie szablonu wymaga dość dużej dokładności. A gdy wszystko jest jeszcze mokre, posypuję brokatem i wtedy te gwiazdeczki przepięknie się świecą. Jakiej pasty użyjecie? Chyba wszystko jedno. Ja użyłam primera, ale to jest ta gęsta opcja, czyli pasta. W tym filmie polecam Wam 2 szablony, które pięknie się sprawdzają na tych maleńkich bombkach. Jeżeli macie ochotę, żeby klimat bombek był jeszcze bardziej zimowy, to można je pochlapać na biało, a potem jeszcze mokrą farbę posypać brokatem. Głowę nakrywam kawałkami papieru, bo czasami się zdarza, że akurat na oku albo na nosie wypadnie mi duży kleks i to nieładnie wygląda. Lepiej się zabezpieczyć. Nasze maleństwa sobie schną, a ja przechodzę do punktu 2 oraz 3. To znaczy dodatkowa dziurka jest super, a piękne dodatki naprawdę robią robotę. Wstążka oraz koraliki, wszystko do malowania. A jakie kolory wybrać? Takie, żeby pasowały, a już mamy je rozrobione. Malowałam nimi ramki na bombkach, czyli jasny niebieski, ciemny niebieski, no i oczywiście biały, a na dodatek odrobinę czerwonego. A koronkę farbuję tak. Najpierw ją rozcinam, bo nie jest mi potrzebna taka szeroka. Potem ją troszkę męczę, bo te takie nierówne brzegi fantastycznie wyglądają, a teraz trzeba ją zafarbować. Troszkę wody, troszkę farby. Trzeba dobrze wymieszać, a potem włożyć wstążeczkę. Ona się znakomicie farbuje, ponieważ jest to naturalna bawełna. Nie odciskam jej mocno, tylko tak troszkę, żeby nie kapała i zostawiam do wyschnięcia.
No i czekam, bo nie mogę się doczekać. No i gdy wreszcie wyschnie, mogę wszystko połączyć w jedną całość. Przewlekanie wstążeczki przez dziurkę w bombce, a tym bardziej przez dziurkę w koralikach nie jest łatwe, więc przydaje się szydełko. Kokardki wiążę osobno, a potem je doklejam. W opisie wideo zostawię Wam film, jak wiążę kokardki, bo czasami o to pytacie. A gotowe bombeczki prezentują się tak. A może jeszcze Wam podpowiem, że te dodatkowe dziurki mogą także służyć do połączenia wszystkich bombek w jeden łańcuch, w rodzaj girlandy. To też bardzo ładnie wygląda. Jeżeli ten pomysł Wam się podoba, jeżeli te bombeczki Wam się podobają, to w sklepie Inspirello przygotowaliśmy dla Was zestawy. Zawierają bombeczki, koraliki oraz tą specjalną wstążkę do farbowania. Link do zestawu oraz do wszystkich innych rzeczy, których używałam w filmie, znajdziecie jak zwykle, czyli w opisie wideo. A jak uda Wam się zrobić takie bombki, albo może jeszcze dużo ładniejsze, to pochwalcie się nimi na naszej grupie na Facebooku. Nazywa się Inspirello i Przyjaciele. Do zobaczenia. Bombka z jelonkiem z jednej strony się błyszczy, ponieważ na próbę pomalowałam ją lakierem akrylowym błyszczącym. Ocencie sami, czy Wam się lepiej podoba, czy nie. Jeżeli połysk to jest Wasza bajka, to zachęcam, można polakierować, bo wydaje mi się, że fajnie wygląda. I teraz to już na poważnie. Do zobaczenia za tydzień.